Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Giełda chce rosnąć. 4800 punktów na S&P 500. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dodawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na samym początku informuję, że wszystkie materiały i wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch źródeł, z platformy Xstation i z Bloomberga. Giełda chce rosnąć. 4800 punktów na indeksie S&P 500. Drodzy Państwo, wczorajsza sesja na Wall Street była niezwykle ciekawa, ponieważ już w naturalny sposób indeksy giełdowe rosły i zaczęły kontynuować te odbicie, które miało miejsce w czwartek i prawdopodobnie już miało to miejsce bez udziału sił zewnętrznych w postaci Plunge Protection Team i to jest bardzo dobra informacja i wiadomość dla ryzyka, ponieważ wygląda na to, że będziemy świadkami odbicia od potężnego i bardzo niezwykle ważnego wsparcia w rejonie 3600 punktów. Taki nieco dłuższy horyzont cenowy pokazuje, że indeks S&P, wracając już na futures teraz nad poziom 3700 punktów, będzie teraz optymistycznie będzie oddziaływał na to, co się będzie działo w Europie i prawdopodobnie sesja będzie optymistyczna z tendencją ku temu, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej, a sam indeks S&P wygląda na to, że ma teraz potencjał ku temu, żeby zaatakować opory w rejonie 3820 punktów, czyli to są maksima z początku października i gdyby oczywiście doszło do ich pokonania, to w takiej sytuacji pierwsze prawdziwe sygnały techniczne kontynuacji zachęcające do tendencji wzrostowej staną się faktem i będą sygnalizować naprawdę ocieplenie klimatu inwestycyjnego na Wall Street. Natomiast moim zdaniem najważniejsze przesłanie, jakie płynie z wykresów, jest takie, że odbicie od poziomu 3600 punktów oznacza także odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym widocznej na tym wykresie w tle. To jest miejsce, które jest niezwykle ważne i ciekawe, ponieważ każde pokonanie tej średniej oznacza, że amerykańska giełda wycenia w perspektywie 6-9 miesięcy w przód, że recesja, spowolnienie gospodarcze będą głębokie, że będzie ta recesja mocniejsza i że będzie ona trwała dłużej. Natomiast każde odbicie od tej średniej, takie jak było w latach 2018, 2016, 2011, 1990, 1987, będzie oznaczało, że recesja bądź też spowolnienie gospodarcze jest bardzo płytkie i krótkotrwałe. I jeżeli teraz indeks giełdowy zacznie kontynuować tendencję wzrostową bez względu na to, czy napędzaną akcjami Plunge Protection Team, czy też w ogóle siłami rynkowymi, to w naturalny sposób będzie to sygnalizowało, że giełda dyskontuje płytkie spowolnienie gospodarcze, recesję, być może o bardzo ograniczonym charakterze i że prędzej czy później wrócimy do tendencji korzystnej i bardzo pozytywnej w gospodarce i moim zdaniem właśnie na poziomie 3600 punktów na indeksie S&P ważą się losy. I jako że teraz wygrywają byki, to jest szansa na to, że będziemy właśnie ten optymistyczny scenariusz dyskontować, jako że, jeszcze raz przypominam, giełda dyskontuje to, co będzie się działo w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy. Więc jeżeli giełdy papierów wartościowych, zwłaszcza ta na Wall Street, indeks S&P 500 będzie kontynuował wzrosty, to będzie to dobra informacja dla wszystkich innych rynków na świecie i generalnie dla ryzyka. Niedawno w komentarzu było pytanie, co to znaczy popyt na ryzyko, podaż ryzyka, czyli tak zwane nastawienie risk off, risk on. To jest nastawienie globalnego kapitału do tego, w co inwestować. Jeżeli mamy risk on, czyli popyt na ryzyko, presję na ryzyko, to kupowane jest wszystko, co się wiąże z ryzykiem. Od indeksów giełdowych przez surowce, czy też waluty typu złoty. Natomiast kiedy mamy do czynienia z nastawieniem rynku na risk off, czyli na wyprzedaży ryzyka, to jest sprzedawane wszystko, co jest związane z ryzykiem.
czyli indeksy giełdowe, surowce, bitcoiny, złoty jest sprzedawany jako przedstawiciel rynków emerging markets, a kupowane są na przykład franki szwajcarskie, amerykański dolar czy też obligacje. I jeżeli oczywiście rynek giełdowy wejdzie teraz w nastawienie risk on, czyli popyt na ryzyko, to spodziewajmy się wzrostów indeksów giełdowych, presji na to, żeby surowce jednak próbowały wzrosnąć, presji wzrostowej na bitcoina i presji na to, żeby umacniać rynki, na przykład takie jak rynek złotego, co już obserwujemy, a do czego za chwilę dojdziemy na przykład. Ale moim zdaniem najważniejsze przesłanie z tego wykresu jest takie, że broni się kluczowe wsparcie 3600 punktów. Na następnym ciekawym wykresie widzimy, że jest coraz mniej spółek, które mają nowe minima i oczywiście w takiej sytuacji widzimy, że spada presja na to, żeby spółki kontynuowały tendencje wzrostowe. Natomiast na przestrzeni ostatnich 20 lat widzimy, że sezon wyników, który się właśnie rozpoczyna na Wall Street, sprzyja raczej wzrostom indeksów giełdowych, w tym wypadku indeksu S&P, niż spadkom. No i być może będzie tak i tym razem. I oczywiście w tym momencie warto znowu wrócić do statystyki, która mówi, że na przestrzeni ostatnich 30 lat to październik jest najlepszym miesiącem generalnie do inwestowania na takim indeksie jak Nasdaq i generalnie czwarty kwartał to jest najlepszy miesiąc do inwestowania na rynku akcji, na Wall Street, w Europie. Więc wniosek jest taki, że jeżeli indeksy giełdowe faktycznie będą kontynuowały tendencję wzrostową, to prawdopodobnie ziści się ten scenariusz, który mówi, że statystyka daje nam potencjał ku temu, żeby cały czwarty kwartał był dobry, a rajd Świętego Mikołaja, żeby rozpoczął się już teraz, a nie dopiero mniej więcej pod koniec listopada. Więc jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście tak się stanie. Plus oczywiście należy dodać tą statystykę, która mówiła o tym, co się dzieje 5 dni po takim zachowaniu indeksu giełdowego jak w czwartek i 20 dni po takim zachowaniu indeksów giełdowych jak w czwartek. I ona, jeszcze raz przypominam, generalnie gdyby wyłączyć 2008 rok, sygnalizowała także, że jest większa szansa na wzrosty niż na spadki indeksu S&P. Czy tak się stanie? Jesteśmy na dobrej drodze, żeby w tym roku ten scenariusz się powtórzył i żeby indeksy giełdowe zachowały się dobrze. Ale dlaczego tytuł tego wpisu jest taki 4800 punktów na indeksie S&P 500? No ponieważ tutaj JP Morgan jest cały czas przyklejony do swojego scenariusza, który mówi, że w przyszłym roku indeks sięgnie poziomu 4800 punktów. I jeżeli faktycznie będziemy świadkami wzrostowego odbicia, to prawdopodobnie inwestorzy przypomną sobie o tym scenariuszu tworzonym przez JP Morgana, a w takiej sytuacji na celowniku będą też te opory ustanowione na przełomie poprzedniego i tego roku. Czy tak się stanie? No zobaczymy. Przed nami niezwykle pasjonujące dni i tygodnie. Przypominam, że zaczynamy już teraz przygotowania do listopadowej decyzji w sprawie stóp procentowych. Ona także będzie mroziła inwestorów, ale jest szansa na wyciągnięcie indeksów giełdowych jak najwyżej, tak żeby rynek już po prostu zaczął dyskontować te wydarzenia z nieco wyższych poziomów, oddalając presję podażową, ale i oczywiście przygotowując mentalnie inwestorów na to, żeby się spodziewali dalej jednak wzrostów niż spadków indeksów giełdowych. Po prostu takie odbicie mentalnie przygotowuje uczestników rynku na wzrosty, a nie na spadki. Z danych makroekonomicznych, jakie poznaliśmy wczoraj o sprzedaży detalicznej, dzisiaj mamy kolejne twarde dane o produkcji przemysłowej i będziemy je łączyć, tworząc modele i prognozy co do tego, jaki był wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych w trzecim kwartale. Takie projekcje się wkrótce pojawią. Jak dzisiaj o godzinie 15 czasu europejskiego te dane ze Stanów Zjednoczonych się pojawią. No i co jest moim zdaniem także niezwykle arcyciekawe. Jak widzimy, przyszła implikowana stopa procentowa, która dla marca 2023 roku jest już bardzo bliska 5%, nie wywołuje spadków indeksów giełdowych. A to naprawdę sygnalizuje zmianę sentymentu i percepcji inwestorów, że inwestorzy już zdyskontowali
stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych nawet na poziomie 5%. Nawet 5%, co jeszcze wcześniej oczywiście było zupełnie abstrakcyjne i wywoływało spadki indeksów giełdowych. Teraz implikowana stopa procentowa na poziomie 5% nie wywołuje już takich tendencji. Naprawdę to oznacza zmianę sentymentu i nastawienia inwestorów, a jeżeli się pojawią w najbliższym czasie spadki tej implikowanej stopy procentowej, to może to jeszcze bardziej napędzać indeksy giełdowe z powodu tego, że w modelach wyceny spółek giełdowych, takich modelach dochodowych, znowu zaczną się zmieniać te wyceny na korzyść popytu na ryzyko i na korzyść byków. Rynkowe stopy procentowe, jak obserwujemy, nie są w stanie cały czas pokonać poziomu 4%. Jestem coraz bardziej nastawiony na to, że jakaś poważna siła broni tutaj rynku, żeby nie przekroczyły te rynkowe stopy procentowe tego poziomu 4%. Czy tak się stanie? To jest tylko moja intuicyjna obserwacja. Nie będę się przywiązywał do tego, natomiast widać, że ten poziom 4% się ładnie broni. Na niemieckich papierach sytuacja jest bardzo podobna. W tym wypadku poziom 2,35% to jest ten punkt odniesienia, którego nie jesteśmy w stanie pokonać. I z ciekawostek, jako że trwa sezon wyników spółek, widzimy, że wyniki dla rynków emerging markets, dla Azji i nawet dla Stanów Zjednoczonych zaczynają spadać. Natomiast perspektywy zysku na akcje dla spółek europejskich rosną i to jest coś, co może dać pewnego rodzaju dodatkową presję na europejskie spółki. Z tych europejskich spółek widzimy, że sytuacja już jest zdecydowanie korzystniejsza i to jest dla mnie też zastanawiające, że indeks DAX pokonał te swoje ekstrema, które były ustanowione na początku października. Przypominam, że te same poziomy ekstremalne dla indeksu S&P są jeszcze bardzo daleko przed nami i ta relatywna mocniejsza siła indeksu DAX może wynikać oczywiście z wyceny euro. Natomiast fakt, że tak bardzo ładnie wczoraj zachował się indeks europejskich, niemieckich spółek, to jest sygnał, że ten popyt na ryzyko cały czas ładnie tutaj atakuje i być może jest to pochodna także dyskontowania tych lepszych potencjalnych wyników europejskich spółek, o czym było przed chwilą. Z danych makroekonomicznych dzisiaj poznamy październikowe wskaźniki ZEW dla gospodarki niemieckiej i dla całej strefy euro. Tutaj widzimy, jakie są prognozy. Natomiast moim zdaniem dane nie będą miały większego znaczenia, chyba że oczywiście znowu będą zdecydowanie słabsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy. Giełda w Azji dzisiaj kontynuuje tendencje wzrostowe, więc popyt na ryzyko powinien w Europie zaatakować. W tym wypadku moim zdaniem indeks Nikkei ma przed sobą strefę oporów, która jest zlokalizowana 400-500 punktów wyżej. Gdyby okazało się, że jest ona pokonywana, no to powstaną klasyczne sygnały prowzrostowe krótkoterminowej analizy technicznej, więc trzymajmy kciuki także, żeby popyt na ryzyko pojawił się w Azji, ponieważ będzie to oznaczało globalną zmianę sentymentów na korzyść popytu na ryzyko, a to może zwiastować bardzo optymistyczny czwarty kwartał, który dopiero się zaczyna, popyt na ryzyko atakuje i być może rajd Świętego Mikołaja zacznie się już teraz, a nie dopiero za parę tygodni. I oczywiście, jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, to obserwujemy także Bitcoina, który jest na razie dość stabilny. W tym wypadku moim zdaniem dopiero pokonanie tego poziomu $20,000, a najlepiej $20,500 będzie oznaczało, że pokonywane są jest pokonywana roczna linia trendu spadkowego. W takiej sytuacji analiza techniczna będzie sygnalizowała wzrosty, natomiast na co należy zwrócić uwagę, no to widzimy, że wolumen ostatnio na tych świecach, które sygnalizują popyt na ryzyko, jest bardzo duży, jest największy od wielu miesięcy i w takiej sytuacji oczywiście rośnie szansa na to, że te wybicie wzrostowe będzie miało miejsce, co będzie jeszcze bardziej wzmacniało presję popytową na indeksach giełdowych. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, natomiast trzeba czekać, aż Bitcoin pokona poziom $20,500.
Jeżeli jesteśmy oczywiście na popycie na ryzyko, to widzimy, że jest to sprzęgnięte z zachowaniem euro-dolara, który rośnie, który pokonał poziom 0,98 i w takiej sytuacji oczywiście widzimy, że kapitał z całego świata szuka stopy zwrotu na całym świecie i jest to bardzo dobra wiadomość na przykład dla polskich aktywów, ale także dla innych rynków na świecie. Więc zachowanie euro-dolara powinno rzutować także na wzrost globalnej presji na ryzyko. W tym wypadku euro-dolar ma krótkoterminowy opór na poziomie 0,99. Gdyby się okazało, że dzisiaj przekraczamy ten poziom, to klimat inwestycyjny jeszcze bardziej ociepli się na korzyść popytu na ryzyko, więc obserwujmy dzisiaj zachowanie euro-dolara w okolicach 0,99. I oczywiście, czy dojdzie równolegle do zwrotu na parze dolar do jena, która jest w miejscu, gdzie przebiegają maksima sprzed 30 lat, gdzie mamy górne ograniczenie wieloletniego kanału wzrostowego. I to jest miejsce idealne do tego, żeby z technicznego punktu widzenia doszło do jakiegoś zwrotu, ale na razie presja przeciwko jenowi jest mocna, wzmacniana oczywiście tym, że rentowności amerykańskich obligacji są na poziomie 4%. Bez zwrotu na rentownościach amerykańskich obligacji, czyli bez spadku rentowności, nie ma co liczyć na jakieś większe umocnienie jena japońskiego. A jeżeli już jesteśmy na jenie, to widzimy, że mamy do czynienia z historycznym osłabieniem jena japońskiego. Ten drawdown już sięga prawie 50%, to jest naprawdę rekordową wartością. Widzimy, jak bardzo mocno jen osłabił się w ostatnim czasie. I oczywiście, kiedy jesteśmy na rynku walutowym, patrzmy także na funta brytyjskiego, ale przez pryzmat zachowania brytyjskich obligacji, czyli tych giltów, ta korelacja jest bardzo dobrze widoczna na tym wykresie i wynosi ona już plus 0,747 punkta i wygląda na to, że w takiej sytuacji, jeżeli rentowności tych brytyjskich papierów zaczną zachowywać się odwrotnie niż w ostatnim czasie, to będziemy świadkami umocnienia funta brytyjskiego, bo taka jest korelacja, takie jest teraz powiązanie bardzo mocne. Jest teraz te sprzęgnięcie tych dwóch rynków finansowych ze sobą. I oczywiście na rynku ryzyka, w sytuacji, kiedy rentowności amerykańskich obligacji zaczną spadać, a amerykański dolar zacznie się osłabiać, w takiej sytuacji złoto powinno bardzo mocno rosnąć. Wczoraj w porannym komentarzu było bardzo dużo na temat złota, tych korelacji między złotem a różnymi klasami aktywów i bardzo dobitnie było tam ukazane, że powiązanie zachowania złota z amerykańskim dolarem i z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji sprawia, że tutaj ta reakcja na złocie może być bardzo dynamiczna, wzrostowa, jeżeli dojdzie do odwrócenia tendencji na spadkową na rentownościach i o dalszej presji na osłabienie amerykańskiej waluty. Na rynku surowcowym patrzmy także na zachowanie ropy naftowej. Moim zdaniem jeszcze przez 2 tygodnie będzie spora presja na to, żeby jednak ta cena spadała. Przed wyborami amerykańskimi moim zdaniem będzie rosnąć presja na to, żeby ta cena zbliżyła się do $80. Czy tak się stanie? No zobaczymy. Globalny popyt na ryzyko jednak powinien w takiej sytuacji utrzymać ropę naftową bliżej oporów niż wsparcie, ale tutaj są inne, ważniejsze czynniki związane z polityką, które działają na zachowanie ropy naftowej. I oczywiście na sam koniec dział poświęcony polskim aktywom, które powinny bardzo silnie zyskiwać na wartości, jeżeli oczywiście będziemy świadkami odwrócenia tendencji na euro-dolarze, bo jeszcze raz przypominam, to co się dzieje na rynku złotego na przykład wynika przede wszystkim z zachowania amerykańskiego dolara na rynkach światowych, a nie z czynników lokalnych, jakichś lokalnych specyfik. Jeżeli polskie obligacje dzisiaj znowu zakręcą, będziemy świadkami spadku rentowności, będzie to dobra wiadomość w połączeniu z umocnieniem, aprecjacją krajowej waluty, którą widać jak na dłoni na dolar złotym, na euro złotym. To będzie to zwiastun napływu kapitału zagranicznego do naszego kraju. Sytuacja techniczna euro złotego jest bardzo interesująca, ponieważ spadek poniżej poziomu 4,80 daje zachętę do wystąpienia sygnałów aprecjacji krajowej waluty. Ostatnie minima bardzo dobitnie i ładnie pokazują, że kolejnym wsparciem także punktem odniesienia jest poziom 4,79.
którego dzisiaj złamanie będzie ostatecznym sygnałem, że złoty zaczyna się umacniać także z powodów technicznych i dolar złotym, który jeżeli zbliży się do poziomu 4,80 i złamie ten poziom, to już naprawdę na całym indeksie złotego będzie generowany sygnał ku krajowym aktywom, ku złotemu i na to się nastawiajmy, ponieważ odwrócenie tendencji na ryzyku powinno przynieść także umocnienie krajowej waluty, więc widzimy, jakie jest znaczenie tego odbicia na indeksie S&P, nawet na rynku krajowej waluty, pomimo tego, że pojawiły się wczoraj te informacje o mrożeniu środków z Unii Europejskiej dla Polski. Rynek złotego w ogóle na to nie reaguje. Dlaczego? Ponieważ są ważniejsze czynniki, które sprawiają, że złoty się osłabia albo umacnia, a tym czynnikiem jest zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie globalnym, a nie jakieś czynniki tutaj lokalne, bądź też jakieś artykuły prasowe. I na koniec warszawska giełda papierów wartościowych, która wczoraj wygenerowała pierwsze sygnały ocieplenia klimatu inwestycyjnego, ponieważ po pierwsze doszło do wyjścia górą z klina zniżkującego o kilkumiesięcznej charakterystyce, plus doszło do pokonania poziomu 1420 punktów. Więc spodziewam się dzisiaj bardzo dobrej sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Zobaczymy, gdzie indeksy giełdowe zostaną wydźwignięte. Kapitał zagraniczny może się w tym wypadku cieszyć. Wczorajsze zamknięcie będzie dzisiejszym punktem odniesienia, ponieważ luka stanie się ładnym punktem wsparcia. I oczywiście, gdyby indeksy giełdowe nie rosły, będzie to sygnał słabości warszawskiej giełdy, natomiast spodziewam się, że będzie jednak odwrotnie. A dodatkowo, gdyby się okazało, że jest pokonywany opór w rejonie 1460 punktów, to jeszcze bardziej klimat inwestycyjny się ociepli. Wyjście górą z klina zniżkującego, formacji technicznej zachęcającej do odwrócenia tendencji spadkową na wzrostową, plus oczywiście krótkoterminowa technika, plus zmiana globalnego sentymentu na ryzyku powinna sprzyjać warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, więc być może przed nami bardzo dobra sesja. Zobaczymy, jak będzie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.